Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. Zapraszam wszystkich na codzienny ekonomiczny przegląd informacji z Rosji. Dzisiaj, tak jak widzicie, samotnie, bez Mateusza, a więc będzie troszeczkę inaczej, będzie ciekawiej, może, ale przede wszystkim zaczniemy od dużej ilości informacji dobrych na temat tego, co się dzieje w Rosji. A więc słuchajcie, przechodzimy do pierwszej informacji. Rosja wygrywa z USA na rynku azjatyckim. Na tle oszczędności konsumentów Rosja znacznie zwiększyła dostawy do Chin i Korei Południowej surimi, surowca do produkcji paluszków krabowych. Liderem w dostawach surimi do Azji do tej pory były Stany Zjednoczone, ale niższe ceny pozwoliły Rosji wyprzedzić konkurenta, jeżeli chodzi o wolumen. Jeżeli chodzi o ceny, no tutaj Stany Zjednoczone wartościowo nadal są liderem. Zostało to ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO w opublikowanym w sierpniu raporcie na temat rynku białych ryb. Według FAO sprzedaż surimi na rynkach europejskich i azjatyckich spadła o prawie 10% w pierwszym kwartale 2023 roku, a marże producentów stały się bardzo niskie. Powodem spadku jest to, że konsumenci coraz bardziej zmniejszają wydatki na produkty inne niż niezbędne, a surimi jest jednym z rodzajów towarów, które cierpią z tego powodu. To z kolei doprowadziło do tego, że niektórzy nabywcy przeorientowali się na tańsze rosyjskie produkty. Ceny surimi spadają, a Rosjanie mogą je produkować po niższych kosztach niż Amerykanie. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, co to jest surimi i co są paluszki krabowe, natomiast może ja wyjaśnię, że paluszki krabowe nie zawierają skrabów, a zmielone mięso białych ryb. Często dodawane jest do wyrobów wiele wypełniaczy, substancji barwiących, zapachowych i konserwujących. Tym sposobem w znacznej większości produktów typu surimi znajdziemy benzoesan sodu, sorbinian potasu, cukier, sorbitol, węglon wapnia, glutaminium sodu i podobną chemię. Rosyjscy rybacy rozpoczęli masową produkcję surimi dopiero w 2021 roku. Jak dotąd wielkość produkcji w Rosji pozostaje w tyle za amerykańską, ale tempo wzrostu produkcji, jak widzimy, jest bardzo zauważalne. Ceny surimi, które Rosja eksportuje, są bardziej konkurencyjne w porównaniu z amerykańskimi. Dla przykładu, średnia cena rosyjskiego mięsa mielonego z Mintaja, surimi, dostarczanego do Chin w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła $2000 za tonę i jest to prawie 2 razy mniej niż podobny produkt amerykański, który kosztuje 4000 za tonę. Tym samym dostawy rosyjskiego mięsa z Mintaja typu surimi do Chin, słuchajcie, wzrosły 102 razy w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku i osiągnęły 9000 ton. Dostawy do Korei Południowej wzrosły prawie 4 razy, osiągnęły 2000 ton. Natomiast wyjątkiem okazuje się Japonia, do której eksport rosyjskiego surimi zmalał w pierwszej połowie 2023 roku i spadł o 14% do 5,5 tysiąca ton. A skoro, słuchajcie, jesteśmy przy Chinach, to trzeba powiedzieć, że Rosjanie powoli przygotowują się do zmian i być może dekad dominacji chińskiej. Język chiński zostanie włączony do programów rosyjskich uniwersytetów, ponieważ stanie się jednym z głównych języków świata w nauce. Tak powiedział Andrzej Fursenko, asystent prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw nauki i edukacji. Przypomina, że język chiński został już wcześniej wprowadzony jako drugi język obowiązkowy w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii, co, jak się okazało, wywołało dosyć spory opór.
ponieważ wiosną kierownictwo Instytutu zastąpiło w roku akademickim 2023-2024 naukę języka hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego nauką języka chińskiego. Po masowym proteście studentów, którzy byli gotowi organizować protesty, pikiety, bojkoty, zdecydowano się jednak porzucić tą aktualną i obiecującą inicjatywę. Jednakże Duma Państwowa wezwała do włączenia języka chińskiego do obowiązkowego programu nauczania. Propozycję taką złożył członek Komisji Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji pan Hamsajew. Wcześniej pracownicy Banku Rosji byli również zmuszani i są do nauki języka chińskiego. Dlatego Bank Centralny ma nadzieję nawiązać profesjonalną współpracę między swoimi pracownikami a kolegami z Pekinu. Organ nadzoru finansowego planuje co roku uczyć języka chińskiego 32 osoby rocznie przy zatrudnieniu 45 000 pracowników. No wydaje się trochę mało, jeżeli chcieliby mieć jakieś interakcje na dużą skalę. Niemniej zapowiadają, że to będzie program cykliczny, a nie jednorazowy. Jednocześnie ankieta przeprowadzona przez Odkrytie Bank z okazji Dnia Języka Chińskiego, który odbył się 20 kwietnia, wykazała, że w ciągu ostatnich 2 lat odsetek osób uważających język chiński za najważniejszy język obcy w Rosji potroił się do 16%. Okazuje się, że największy popyt na naukę języka chińskiego następuje i występuje w rejonach geograficznych bliskich Chin. A więc Rosjanie powoli zaczynają się uczyć, natomiast jak widzicie, proces jest bardzo oporny. Tutaj prośba, zostańcie do końca, na koniec będzie, ponieważ już pytacie się, co z chlebem. Informacje na temat chleba będą na końcu. A teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do rosyjskich samolotów, bo okazuje się, że spółka Superjet, będąca wspólnym przedsięwzięciem rosyjsko-włoskim, tutaj jest włoskim Leonardo, próbuje sprzedać swoje udziały, które zostały zamrożone z powodu sankcji, spółce inwestycyjnej Mark AB Capital ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ten krok ma umożliwić produkcję samolotów Suchoi Superjet 100 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednak Superjet musi uzyskać europejskie certyfikaty dla samolotu, które wcześniej należały do firmy Jakowlew. Szczegółowo pracujemy nad planem wznowienia działalności spółki, co będzie możliwe dopiero po spełnieniu określonych warunków i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od władz włoskich i rosyjskich. Tak czytamy w oświadczeniu Superjet. Biuro inwestycyjne z Abu Zabi zatwierdziło w czerwcu projekt budowy regionalnej linii montażowej samolotów Wal Ain, lecz nie ujawniło informacji na temat konkretnego samolotu, który planuje się tam produkować. Przedstawiciele Superjet podali, że fabryka mogłaby powstać do roku 2025, a do 2026 zorganizowany zostanie łańcuch dostaw niezbędnych komponentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Włoch. Koszty inwestycji w pierwszym etapie oszacowano na 200 milionów euro. Eksperci zwracają uwagę, że przenoszenie certyfikatów tego typu jest rzadkim zjawiskiem, ale jest możliwe. Przykładem może być zakup przez Airbusa w 2018 roku projektu Bombardier C-Series, który później zmieniono na A220. Do przeniesienia certyfikatów wymagana jest pełna dokumentacja projektowa, której właścicielem jest wyłącznie spółka Jakowlew. Eksperci, z którymi rozmawiał tutaj gazeta Kommersant, są sceptyczni co do projektu przeniesienia produkcji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ze względu na sankcje. Uważają, że strona rosyjska może mieć trudności z uzyskaniem pomocy od obcokrajowców lub zdobyciem komponentów.
mogą pojawić się problemy ze znalezieniem alternatyw dla wielu komponentów, począwszy od systemu klimatyzacji po unikalne opony, których produkcję wstrzymał francuski Michelin w 2022 roku. Rozwijanie przemysłu lotniczego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma charakter wizerunkowy niż praktyczną konieczność. Zjednoczone Emiraty Arabskie niekoniecznie obawiają się pozostania bez samolotów produkowanych na Zachodzie, w odróżnieniu od Rosji. No i słuchajcie, następna informacja, dzisiaj bardzo szybko idzie. Od początku roku liczba samozatrudnionych w Rosji wzrosła o 23%. I o tym jakiś czas temu mówiłem, a więc sobie zobaczmy, jak to teraz wygląda. Liczba samozatrudnionych w Rosji wzrosła 23% od początku tego roku, osiągając w lipcu 8 milionów osób. Jednocześnie, a przypomnijmy, że w Rosji jest tak około 70, nawet teraz mniej, milionów pracujących. Czyli tutaj mamy 8 milionów, to są samozatrudnieni. Jednocześnie podatki i dochody naliczone przez ostatni miesiąc spadły zgodnie ze statystykami Federalnej Służby Podatkowej. I to będzie proces, który będzie, jeżeli on się będzie tak pogłębiał i będzie miał taką dynamikę jak obecnie, w zeszłym roku to tam również mieliśmy wzrosty, będzie problemem dla dochodów państwa, w skrócie. Dlaczego? W lipcu samozatrudnieni oddali zaledwie 5 miliardów rubli podatków. To 125 milionów rubli mniej niż opłaty z czerwca. Dochody osób samozatrudnionych w lipcu również spadły o 2 miliardy rubli w porównaniu z końcem czerwca i wyniosły 108 miliardów rubli. Najczęstsze branże wśród samozatrudnionych od października 2020 roku to usługi remontowe, mniej więcej 500 000 osób, transport ciężarowy, no tutaj podobnie, IT około 400 000 osób oraz usługi kosmetyczne 300 000 osób. Największa liczba samozatrudnionych, około 1,5 miliarda, 1,5 miliona, przepraszam, jest zarejestrowana w Moskwie. W regionie Petersburga jest to 0,5 miliona, na terytorium Krasnodaru około 400 000. Specjalny system podatkowy dla samozatrudnionych obowiązuje w Rosji, przypomnijmy, od stycznia 2019 roku. Początkowo został wprowadzony w formacie eksperymentalnym w kilku regionach, a od 1 lipca 2020 roku w całej Federacji Rosyjskiej. Stawka podatku, no i tu jest zaskoczenie dla wielu, wynosi 4% od osób fizycznych i 6% dla osób prawnych w całej federacji. A więc są to obciążenia mniejsze, sporo niż obciążenia dla osób pracujących na umowę o pracę, co będzie stanowiło za jakiś czas dosyć duży prawdopodobnie problem dla dochodów państwa, jeżeli popatrzymy na te dochody osobiste i przede wszystkim nawet nie z centrali, tylko regionów, ponieważ regiony często utrzymują się z podatku dochodowego w dużej części. Nie pójdziesz do wojska, ponieważ zabiorą ci nabyte obywatelstwo. O co chodzi? Słuchajcie, Duma Państwowa Rosji planuje rozpatrzeć nowy projekt ustawy, który miałby na celu pozbawienie nabytego obywatelstwa w przypadku odmowy zgłoszenia się do służby wojskowej lub służby w wojsku w ramach poboru. Czyli jeżeli ktoś dostanie wezwanie, odmówiłby, ukrywał się, to oprócz tego, że może mieć różnego rodzaju problemy, to jeszcze jest pomysł, żeby pozbawić go obywatelstwa. Ale to nie koniec. Słuchajcie. Według projektu ustawy osoby, które nie zarejestrują się do rejestracji wojskowej w terminie po nabyciu obywatelstwa rosyjskiego lub będą unikać służby wojskowej, mogą stracić obywatelstwo i zostać wydalonym z kraju, z którego pochodzą. Sugeruje się również, że w przypadku takich działań obywatelstwo powinno być odebrane, i to jest dla mnie nowość, bo tego nie było w tych pierwszych projektach, odebrane także członkom rodziny migrantów, czyli nie tylko
głowie rodziny, ale również dzieciom, żonie itd. W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka przypadków, gdzie rosyjska milicja zatrzymywała obywateli, którzy właśnie otrzymali rosyjskie obywatelstwo i kierowała ich do urzędów rejestracji wojskowej w celu spełnienia obowiązku wojskowego. Znaczy z tym kierowaniem to było tak, że ich po prostu zawozili, żeby było im łatwiej w specjalnych ciężarówkach. W sierpniu, dla przykładu, policja w Petersburgu przeprowadziła specjalne obławy migracyjne, podczas których zatrzymano ponad 100 osób. No, takie obławy są przeprowadzane nie tylko w Petersburgu czy dużych miastach, tylko no, można powiedzieć, że w tym momencie są plagą tych miast również średnich, gdzie emigranci pracują. Warto zaznaczyć, że obecnie osoby naturalizowane jako obywatele rosyjscy są zobowiązani zarejestrować się w Urzędzie Rejestracji i Poboru do wojska w miejscu zamieszkania w ciągu 2 tygodni zgodnie z ustawą federalną. Jednakże rosyjska konstytucja zabrania pozbawienia obywateli Rosji obywatelstwa niezależnie od tego, czy jest to obywatelstwo z urodzenia, czy nabyte. Jednakże nie przeszkodziło to prezydentowi Władimirowi Putinowi w kwietniu podpisania ustawy umożliwiającej pozbawienia obywatelstwa nabytego w przypadku szerzenia fałszywych informacji na temat armii rosyjskiej, jej dyskredytacji czy stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub naruszenia określonych artykułów kodeksu karnego. No słuchajcie, mamy taką sytuację, że dzieci, czyli osoby powyżej 14 roku życia będą kierowane do pracy, a imigranci do wojska. No i to będzie kolejny dzień w Rosji. A teraz przechodzimy do głównego tematu, czyli spodziewane jesienne podwyżki cen chleba. Piekarniom okazuje się coraz trudniej jest ograniczyć ceny sprzedaży chleba w kontekście znacznego wzrostu kosztów produkcji. Wzrost cen sprzedaży od producentów prognozowany jest powyżej 10%. Ostatni raz piekarnie przemysłowe podniosły ceny sprzedaży swoich produktów wiosną 2022 roku po nieprzewidywalnym, gwałtownym wzroście wszystkich kosztów. W sierpniu, na początku sierpnia, kanał Telegram Baza poinformował o prawdopodobnym wzroście cen chleba o 10% już tej jesieni, powołując się na źródła wśród producentów. Głównym powodem wzrostu cen kanał nazwał wycofanie się Rosji z umowy zbożowej, co doprowadziło do wzrostu cen mąki i zboża. Inne powody to sankcje, które spowodowały koszt obsługi importowanego sprzętu oraz upadek rubla, który wpłynął na koszty zakupu zagranicznych komponentów, dla przykładu takich jak importowany słód. Jednakże Ministerstwo Rolnictwa zapewniło około miesiąca temu, że dane o znacznym wzroście cen chleba w Rosji nie odpowiadają rzeczywistości. Teraz okazuje się, że to kanał Baza będzie miał prawdopodobnie rację. Główne przyczyny wzrostu to okazuje się, słuchajcie, że w ciągu ostatniego miesiąca mąka pszenna premium, ja wiem, że może ktoś napisać, że można robić z innej, ale nie wszystkie gatunki. Ta mąka pszenna wzrosła w tempie, którego nie obserwowano w ciągu ostatnich 5 lat. Wzrost miesięczny wynosił około 18%, a trend ten jeszcze się nie zatrzymał. Następnym elementem, który wpływa na ceny, to jest wzrost usług i taryf firm transportowych. Tutaj mamy wzrost tych kosztów o 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym. No i następny element to przemysł piekarniczy doświadcza katastrofalnego niedoboru personelu w branży, szczególnie personelu produkcyjnego. A więc widzimy, że to jest kolejny, słuchajcie, sektor, który skaże się na braki rąk do pracy.
A ponieważ część imigrantów zostanie wcielona do wojska, część już wyjechało lub wyjeżdża, a więc tutaj nie należy się liczyć, że z zewnątrz te osoby przyjadą do Rosji pracować. Natomiast pomimo tego, że mamy powody do wzrostu cen producentów, to nadal odmiennego zdania jest rosyjski rząd. Według ministra rolnictwa koszt mąki pszennej od producentów zmalał o 13% niż rok wcześniej, a ceny przemiału pszenicy są obecnie niższe lub na poziomie wartości z ubiegłego roku. Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa uznaje, że znaczna część kosztów produkcji w piekarniach spada. Między innymi płace spadają, energia elektryczna i logistyka. A więc mamy pewien problem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na jesieni, bo być może rząd będzie zmuszony wprowadzić ceny regulowane pieczywa, jeżeli to w tym kierunku pójdzie. Ze swojej strony dziękuję. Życzę miłego dnia, smacznej kawy. Przypominam, że kanał oraz nasze wiadomości są w części tutaj sponsorowane przez naszych widzów. Jeżeli ktoś chciałby również włączyć się w ten proces, zapraszam na naszego Patronite'a. Dziękuję osobom, które subskrybują kanał, które lajkują, które komentują. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.